Hej wszystkim, tu Magda. Pogadamy dzisiaj sobie o tym, jak zacząć pielęgnować kręcone włosy. I tutaj chodzi o taki ogół. Chodzi o zniszczone kręcone włosy, rozjaśnione, suche, poniszczone od prostownicy. Zazwyczaj właścicielki zniszczonych kręconych włosów znają swój skręt tylko po umyciu włosów, tylko na mokro, ponieważ gdy kręcone włosy schną, no to po lokach już nie ma śladu, włosy są spuszczone i nadają się tylko do związania. Włosy podatne do skręcenia możemy znaleźć na każdym kroku na ulicy. Widać to od razu, ponieważ takie włosy są spuszczone, jest taki większy rozgardiaż. Są to włosy prawdopodobnie wysokoporowate. Także myślę, że jak już ogarniecie tę całą pielęgnację, to sami będziecie wychwytywać takie włosy wśród Was. Ok, nie ma co przedłużać. Zacznijmy od pierwszego punktu, czyli od zmiany nawyków. Nie żywieniowych, ale włosowych. I pierwszą taką istotną zmianą jest zmiana ręcznika frotę do wycierania włosów na koszulkę bawełnianą. Jakąkolwiek, może być to męska, jakakolwiek. Ja mam akurat taką wejherową, promocja miasta. Tak, to jest bardzo istotna sprawa. Ja już nawet nie wycieram włosów, tak naprawdę nie wgniatam włosów, by odsączyć wodę koszulką, robię to tylko rękoma, ale jeśli już chcecie odgniatać włosy, to nie ręcznikiem frotę, a właśnie takim bawełnianym materiałem, jakąś przyjemną koszulką. Wymiana szczotki tradycyjnej do rozczesywania włosów, prostych jakichkolwiek, na grzebień z szeroko rozstawionymi zębami. Jest to podstawowa rzecz w pielęgnacji kręconych włosów. Jeśli już jesteśmy przy rozczesywaniu, to kręcone i falowane włosy, jakiekolwiek, które mają skręt, rozczesujemy tylko i wyłącznie na mokro, nie na sucho, ponieważ jeśli rozczeszemy włosy na sucho, no to po prostu będziemy miały miotłę, siano. Dam Wam tutaj zdjęcie moje, jak moje włosy wyglądają po rozczesaniu na sucho. I tak naprawdę tym rozczesaniem włosów na sucho niszczymy swój skręt. I dlatego widzimy go tylko na mokro, tak jak wcześniej wspomniałam. Często mamy tak, że po prostu myjemy włosy, spieszy się nam i chwytamy za pierwszą lepszą suszarkę, byleby te włosy wysuszyć i móc wyjść na zewnątrz. I kolejnym taką rzeczą bardzo istotną jest zamiana zwykłej suszarki na suszarkę z dyfuzorem. To jest dyfuzor. Być może macie taką suszarkę, która ma w zestawie dyfuzor, to po prostu trzeba go dodać do suszarki. A oczywiście jest to po to, żeby włosy wysuszać na mokro, ze głową skierowaną do dołu i żeby wkładać każdy jakiś tutaj kilka pasm i czekać aż wyschnie. Kolejnym ważnym zamiennikiem w pielęgnacji kręconych włosów jest zamiana poduszki bawełnianej, a właściwie poszewki bawełnianej na satynową. Proszę bardzo, to jest moja wielka poduszka. Ja mam akurat atlas satynowy z Allegro i sprawdza mi się super. A oczywiście ta satyna jest po to, żeby nie wycierać sobie włosów w nocy, ponieważ jeden wierci się mniej, drugi więcej i to jest naprawdę, może się wydawać takie banalne. I w sumie ja wymieniłam poszewkę najpóźniej, po kilku latach dbania o kręcone włosy, także można, ale naprawdę włosy i lepiej się trzymają i więcej dni się trzymają, skręt i tak dalej, więc naprawdę polecam. No i kolejnym takim zamiennikiem są zamiana kosmetyków z alkoholem denat w składzie na kosmetyki bez alkoholu. Alkohol denat naprawdę potrafi bardzo wysuszyć włosy i niszczyć z czasem. Kolejną sprawą jest notowanie wszystkiego tego, co robimy z włosami.
I o notowaniu. Chodzi mi tutaj o mycie, co po kolei robić, albo jakich produktów użyliście. Tak samo, jakie produkty na przykład kosmetyki macie i czy są to proteiny, emolienty, humektanty. Można sobie zrobić jakiś dokument w komputerze albo w telefonie notatniku. Ja akurat swoje mycia zapisuję w notatniku w telefonie i jeśli mam mycie ponowne, no to wiem, co użyłam wcześniej albo jeszcze wcześniej i sobie tak dobieram kosmetyki. Ale ja Wam też dam, tak jak lubię, dawać Wam jakieś dodatkowe materiały, no to dam Wam w opisie taką tabelę, gdzie będziecie mogli sobie notować, co mycie, co użyliście. Mam nadzieję, że się Wam to przyda. Właściwie mam tu na myśli taki plan pielęgnacji i tam będziecie mogli sobie notować wszystko, czym umyliście włosy. Jeśli wolicie gotowe plany pielęgnacji, no to ja Wam też dam w opisie ważne linki takie z bloga albo z YouTube i na przykład film o równowadze pH i tam mam 2 plany pielęgnacyjne. Także no wszystko zawrę to, co może Wam się przydać i co jest takim dobrym dodatkiem do tego właśnie filmu. Kolejna sprawa to nauka czytania składów i tutaj również dam Wam linka do mojego filmu o tym, jak nauczyć się czytać składy i już na początku świadomej pielęgnacji kręconych włosów warto powoli uczyć się czytania składów, na przykład kopiować skład z internetu jakiegoś kosmetyku i sobie cierpliwie go tłumaczyć. Naprawdę, na to musicie poświęcić chwilę czasu, ale z czasem zaczniecie naprawdę bardzo szybko to robić, zaczniecie rozpoznawać składniki w produkcie i staniecie się świadomymi konsumentami. Przy rozpoczęciu świadomej pielęgnacji kręconych włosów również konieczna jest wizyta u fryzjera na podcięcie końcówek. I fajnie jakby to głównie fryzjer rozpoznał, najlepiej ile tych końcówek, ile centymetrów podciąć. Chodzi o to, że jeśli zaczynacie przygodę ze świadomą pielęgnacją, no to zazwyczaj już te włosy Wasze są takie dość styrane. Nie mówię, że wszystkie, bo niektórzy dbają o włosy, ale często końcówki są suche, zniszczone, rozdwojone i jeśli tego nie podetniemy, no to to rozdwojenie będzie szło w górę i będzie widać na przykład odrost albo to, że włosy tutaj rosną, ale długość będzie ciągle ta sama, ponieważ te włosy będą się kruszyć. I to jest naprawdę bardzo ważne, żeby zacząć świadomą pielęgnację właśnie od fryzjera. Ja oczywiście polecam Wam na początek świadomej pielęgnacji metodę OMO, bo tak jak mówiłam w ostatnim filmie, to ta metoda jakby fajnie może tak wprowadzić w tą pielęgnację, a dopiero potem można próbować na przykład metody CG i jakby oprę się o metodę OMO, mówiąc Wam o tym, jak zacząć świadomie dbać o kręcone włosy. Włosy myjemy przede wszystkim odżywką na długości. Tak, ja wiem, że to może być dla wielu szok i niedowierzanie, ale rezygnujemy z mycia włosów szamponem i to takim drogeryjnym, czyli z mocnym detergentem. A więc nakładamy na długość odżywkę, taką bez silikonów najlepiej, a tylko na skórę głowy kładziemy szampon łagodny z łagodnymi detergentami. No i mając tą odżywkę, rozczesujemy włosy grzebieniem. To znaczy, to nie jest jakby część metody OMO, ale na przykład mi się to genialnie sprawdza, właśnie rozczesywanie włosów, mając odżywkę, ponieważ jest fajny poślizg i nie szarpiemy tak włosów i też włosów wypada tyle, ile ma wypaść, a nie przez to, że po prostu te włosy szarpiemy i wyrywamy sobie je z głowy. Tak więc tak wygląda mycie. Rozczesujemy oczywiście delikatnie, bez gwałtownych ruchów. Nikt Was nie goni, naprawdę róbcie to z dużą dozą cierpliwości i najlepiej rozczesywać włosy od dołu, rozczesywać i iść coraz bardziej ku górze, tak żeby jak najmniej te włosy szarpać i jak najmniej ich wyrywać.
A jeśli chodzi o mocne oczyszczanie szamponem, no to ja na przykład wykonuję to co 4 mycia i ogółem polecam to robić co kilka myć, czyli oczyszczać sobie właśnie tym SLS-em, który pewnie używaliście przed świadomą pielęgnacją. Myć sobie nim włosy tak, nie wiem, co 4 mycia. Najlepiej, żeby sobie to wszystko samemu zaobserwować, co się dzieje na Waszych włosach, na Waszej głowie, jak ona reaguje na te zmiany z odżywką i musicie mieć to na uwadze, że jeśli myliście ciągle włosy szamponem z SLS-em mega oczyszczającym, no to na początku, gdy jakby odzwyczaicie, skóra głowy będzie się odzwyczajać, no to ona może się częściej przetłuszczać. Nie musi, ale może i wtedy po prostu skóra głowy musi się też przestawić, ponieważ ona była jakby co mycie atakowana mocnymi detergentami i też musiała się przed tym bronić. Oczywiście wydzielając sebum i no też była przyzwyczajona do tego, że jest ciągle tyrana. Najważniejsza jest ocena swojej skóry głowy i włosów i właśnie tej obserwacji, co się dzieje na głowie. Odżywianie. Tego najbardziej potrzebują z natury suche, kręcone włosy. No i tak jak powiedziałam, myjemy tak naprawdę włosy odżywką, ale kolejna sprawa, jak już zmyjemy ten szampon i odżywkę, no to nakładamy zawsze nakładamy maskę pod czepek foliowy może być i ręcznik, albo turban, no nawet ręcznik może być frotté, no bo już chronimy włosy czepkiem, także to już tak naprawdę nie robi. Są też takie fajne turbany można znaleźć, ponieważ ręcznik może być dość uprzykrzający, jeśli na przykład chcecie pół godziny albo godzinę chodzić w tej całej tutaj pięknym ubiorze na głowie i na przykład ciężko jest wtedy sprzątać albo cokolwiek robić z ręcznikiem, bo spada. No i oczywiście zostawiamy tą całą miksturę na głowie na minimum pół godziny. Może być dłużej, ale na minimum pół godziny. No i nie zostawiamy maski na całą noc, ponieważ włosy się rozpulchniają i można narobić sobie więcej szkody niż pożytku. Kolejna sprawa to świadoma, złożona pielęgnacja, czyli inaczej równowaga pH. Jest to wałkowane na każdym kroku. W pielęgnacji kręconych włosów ważne są proteiny, humektanty i emolienty. O wszystkim bardzo dokładnie i moim zdaniem bardzo fajnie wytłumaczyłam w 2 filmach poświęconych równowadze pH, więc dam Wam linka do tych filmów i sobie to tam obczajcie i naprawdę mam nadzieję, że uda Wam się to zrozumieć. Już nie będę mówiła, co to są proteiny, humektanty i emolienty. Nie ma to sensu, ponieważ macie to w tych filmach. Ale no po prostu najważniejsze jest to, żeby była ich równowaga, żebyście z czasem zauważyli, co Wasze włosy lubią najbardziej, jak najlepiej, jakie są najlepsze efekty, dobierając poszczególne kosmetyki. Oczywiście też w tym filmiku, w tych filmikach o równowadze pH, w tym drugim filmiku macie taką tabelę, co używać, kiedy humektanty, kiedy emolienty, kiedy proteiny podczas mycia i moim zdaniem to jest bardzo fajna i przydatna tabela. Też ją Wam tutaj podlinkuję na dole mimo wszystko. Olejowanie. Ja na początku, jeśli macie te zniszczone włosy suche i styrane na przykład prostownicą, no to ja polecam olejowanie przed każdym myciem albo na kilka godzin przed. Moim zdaniem nawet godzina przed, to i tak jest już dobrze. Lepiej nawet naolejować na godzinę niż w ogóle. Ja na przykład lubię olejować sobie włosy na sucho na całą noc. Na przykład idę sobie w koku do pracy, bo na moich włosach i tak tego nie widać, bo olej się fajnie wchłania. No i potem wieczorem myję włosy. Są różne sposoby olejowania i jeszcze nie mam filmu na kanale o tym. Jeśli będzie, to dam linka, ale póki co dam Wam linka do wpisu na moim blogu o sposobach. Co do olei, też jest ważne, żeby znaleźć swój ulubiony. Mój ulubiony to jest oczywiście olej z orzeszków ziemnych, ale to też w swoim czasie. Stylizacja kręconych włosów to jest po prostu mus dla mnie, ponieważ możemy zrobić genialne mycie. Naprawdę po prostu cud, miód i orzeszki w 100% zgodne ze świadomą pielęgnacją, ale jeśli nie nałożymy na koniec stylizatora,
no to włosy po kilku godzinach psują się, loki się psują, robi się byle co, tu wystają takie włoski, siano i tak naprawdę stylizator jest po to, żeby utrzymać te loki w ryzach, żeby nacieszyć się kilka dni tymi włosami, chociażby 2 dni, to już jest coś. I to jest mega, mega ważne. Do stylizacji polecam używać kremy do włosów, jakieś takie żele, jakieś takie fajne polecane produkty. Również jeśli chodzi o stylizację, no to jeśli macie taką możliwość, to dobrze jest zrezygnować nawet z tego dyfuzora i po prostu dać włosom wyschnąć naturalnie. Ale jeśli nie macie takiej możliwości, no to podstawą jest, takim naprawdę bardzo ważnym punktem, żeby nie suszyć włosów gorącym nawiewem, tylko letnim. Często suszarki, już dyfuzory mają takie opcje, że mają gorący nawiew, letni i zimny. Zimny może też nie, ponieważ wtedy jest zimno, można się naprawdę rozchorować, więc taki letni naprawdę będzie spoko. Oczywiście chyba nie muszę mówić, że na prostownicy jest całkowity zakaz. Oczywiście jeśli raz na rok sobie wyprostujecie włosy, no to nic się nie stanie, ale na pewno nie róbcie tego po miesiącu świadomej pielęgnacji. I ostatni punkt mycia naszych kręconych włosów to jest zabezpieczenie końcówek i ja do tego polecam takie olejki z silikonami albo jedwabie, tylko trzeba uważać, aby w składzie nie miały one alkoholu, denat albo jego pochodnych. No i tutaj metoda OMO akceptuje silikony, więc dlatego mówię o produktach z silikonami i po prostu je tutaj wgniatamy po stylizatorze na koniec. Tak samo jak ja wysuszę włosy dyfuzorem albo naturalnie, no to też na suche włosy sobie nakładam. Nawet sobie raz dziennie rano tak wgniatam jakąś taką kropelkę. Moim zdaniem im więcej zabezpieczenia tych końcówek, tym lepiej, ponieważ dzięki temu będą rosły włosy. Jeśli chodzi o przykładowe olejki z silikonami, dostępne w drogeriach i tak dalej, no to ja Wam też to podlinkuję na dole, bo mam wpis ze spisem takich właśnie olejków z fajnymi składami. Jeśli jesteś nowy na tym kanale, to się absolutnie nie zniechęcaj. Mam tą świadomość, że tych punktów jest i tych zasad bardzo, bardzo dużo, jeśli chodzi o świadomą pielęgnację kręconych włosów, ale naprawdę nie trzeba od razu rzucać się na głęboką wodę. Jakby stosujcie się do tych wszystkich zasad powoli, po kolei. Wszystko sobie dobrze notujcie. Ja pamiętam sama, robiąc mycia, no to nieraz pomyliła mi się kolejność, no niestety, potem już tego nie powtórzyłam, ale no każdemu zdarzają się jakieś takie błędy czy coś, więc nawet jeśli takie coś u Was wystąpi, no to nie zniechęcajcie się, tylko działajcie dalej. Ja Wam przede wszystkim na początku tej drogi życzę bardzo dużo cierpliwości i wytrwałości. Jeśli na początku nie będziecie widzieć żadnych zmian, chociaż samo już mycie włosów odżywką i rozczesywanie tylko na mokro i wystylizowanie stylizatorem naprawdę już będzie widać skręt. To ja Wam mogę to obiecać, no bo ja dostałam już tyle zdjęć od Was po pierwszym myciu świadomym i było widać taką różnicę, że to po prostu jest nie do opisania. Być może zapomniałam jeszcze o czymś ważnym wspomnieć, więc jeśli macie jakieś pytania, to koniecznie piszcie na dole w komentarzach. Ja postaram się na wszystko odpowiedzieć. No i życzę Wam powodzenia i napiszcie mi, kogo zmotywowałam i kto od dzisiaj zaczyna swoją świadomą pielęgnację kręconych włosów. Trzymajcie się, pa pa!